Witam wszystkich bardzo serdecznie na inauguracji sezonu Formuły 1 Equestria Girls 1997, która rozpocznie się na torze Albert Park Melbourne w ramach Grand Prix Australii. Pogoda na wyścig dopisała, będzie przez cały dystans wyścigu słońce bez żadnego zachmurzenia, 30 stopni Celsjusza temperatury, 6 km wiatru na północny zachód i 0% szans na pojawienie się opadów deszczu. Teraz przyjrzyjmy się pozycjom na starcie. Modpace z pole position, Sour Sweet druga, Rainbow Dash trzecia, a obok niej wystartuje Octavia Melody z McLarena. Piąte, szóste, siódme, ósme miejsce Pinkie Pie, Applejack, Indigo Zap i Lemon Zest. Vinyl Scratch na 9. miejscu w Zauberze. 10. pierwszą zamyka Sunset Shimmer z Jordana, Aria Blaze 11, Fluttershy 12. Silver Spoon na 13. miejscu, Juniper Montage obok niej, Twilight Sparkle kiepskie kwalifikacje na 15. miejscu, obok niej Sweetie Belle z zespołu Stewart. Adagio Dazzle na 17. miejscu, Sugarcoat obok niej, Rarity na 19, Apple Bloom na 20. A w ostatnim rzędzie mamy Easy Mumbo razem z Sunny Flare. I za chwilę widzimy się na starcie wyścigu. Jesteśmy już na starcie wyścigu. Kierowcy są ustawieni na swoich pozycjach. Zaraz zapalą się światła i zgasną i wtedy kierowcy wystartują. Komu tutaj pójdzie najlepiej? Modpace, Sour Sweet, Rainbow Dash, Octavia Melody, Pinkie Pie, Applejack. Tutaj będzie walka między tymi kierowcami o czołówkę. Wystartowali. Modpace się trzyma na pierwszym miejscu. Rainbow Dash bardzo dobry czas reakcji na starcie. Wyprzedza lidera i obejmuje pierwsze miejsce w wyścigu. Bardzo szybko przejechała przez pierwszy zakręt. Robi sobie ogromną przewagę nad pozostałymi kierowcami. Świetny start kierowcy Benettona. Modpace druga, Pinkie Pie trzecia, Octavia Melody czwarta, Indigo Zap na 5. miejscu, Sour Sweet Applejack 6-7 miejsce, Vinyl Scratch Lemon Zest, Fluttershy 10, awans o 2 pozycje, za nią Sunset, 11. pozycja spadła przez Fluttershy, Adagio i Silver Spoon 12-13 miejsce, Aria Blaze, Juniper Montage, Sugarcoat 16, 17 jest Twilight, za nią Sweetie Belle, Apple Bloom, Rarity. Na samym końcu mamy Sunny Flare z Easy Mumbo. Mamy bardzo czysty start wyścigu. 0 incydentów, 0 błędów kierowców, 0 rozbitych bolidów. Sunny Flare próbuje zaatakować Rarity do zakrętu, czy jej się to uda? Rarity zjeżdża do wewnętrznej i obroniła swoją pozycję. Jeszcze Easy próbuje atakować, jednak się nie udało. Rainbow Dash na szybsze okrążenie wyścigu robi, ze względu na to, że jest na pierwszym miejscu, więc na razie nikt z tyłu nie miałby możliwości, żeby wykręcić lepszy czas od niej. Jesteśmy na okrążeniu drugim. Aria Blaze przed Juniper Montage i Adagio. Za sobą ma kierowcę Minardi, którym jest Sugarcoat. Jest na jej ogonie. Będzie miał okazję wyprzedzić kierowcę Williamsa, jednak próbowała zjechać do wewnętrznej, jednak była zbyt daleko. Mogłoby to się skończyć wypadkiem, gdyby chciała wyprzedzić. Adagio na 13. miejscu, 4. okrążenie wyścigu, Juniper za nią. Jest naprawdę kierowca Zaubera bardzo blisko, wysuwa się na środek toru i wyprzedza Williamsa. Bardzo czysty i szybki manewr.
może teraz gonić resztę kierowców. A Adagio będzie musiała odrabiać straty. Okrążenie numer 7. Vinyl Scratch na 7. miejscu. Za nią jest Sour Sweet. Musi Sour Sweet dogonić resztę. I coś tu mamy. Incydent na torze. Vinyl Scratch na poboczu. Bolid w żwirze. Chyba to jest awaria, bo nie było to... Nie wyglądało to, jakby to był błąd kierowcy. Bardziej jakaś usterka jakiegoś podzespołu w bolidzie. Wielki pek z kierowcy Zaubera. Jesteśmy już na okrążeniu numer 8. Sunset Shimmer będzie atakować Lemon Zest. Tak samo próbuje wyprzedzić kierowcę Aurosa jak Juniper Montage. I udaje jej się, to jest na 8. miejscu. Świetny manewr kierowcy Jordana. Początek wyścigu jest dla niej bardzo dobry. 2 pozycje do góry awansowała. Okrążenie numer 9. I mamy Octavię Melody walczącą z Pinkie Pie o miejsce numer 3. Zbliża się bardzo szybko do kierowcy Ferrari. Czy się to uda? I bardzo szeroko pojechała Octavia Melody. Dziwna linia jazdy. Mogła zostać już na tej stronie, gdzie jechała. A ten manewr był bardzo niebezpieczny. Gdyby zaatakowała, pojechała bardziej szeroko, to mogłoby tutaj dojść do kontaktu z trawą i straceniu dużej ilości pozycji. A tymczasem mamy okrążenie numer 10. Applejack będzie atakować Benettona, Indigo Zap i udaje jej się. To jest już na 4. miejscu. Świetna forma kierowców Jordana na początku wyścigu. A Sunset będzie atakować Sour Sweet. Jest szansa na zdobycie punktowanej pozycji. Jeszcze czeka na odpowiedni moment kierowca Jordana. Cierpliwość na tym torze jest bardzo ważna. Nie jest to tor łatwy do wyprzedzania. Jest tylko kilka miejsc tak naprawdę, żeby to zrobić. I trzeba czekać cierpliwie, jechać dobrym tempem, żeby wyprzedzić przeciwnika. I jest już po wewnętrznej. Czy Sunset da radę ją wyprzedzić i robi to w bardzo prosty sposób. Sour Sweet nie chciała bronić się przed Sunset, chciała uszkodzić bolidu. Aria Blaze z wyciekiem oleju. Tego była żółta flaga. I mamy, co tutaj się dzieje, proszę Państwa. Dym wynoszący się z bolidu Sunset Shimmer spowalnia bardzo. Kierowcy ją doganiają i bez problemu wyprzedzają. Czyli to prawdopodobnie jest... to jest na pewno jakiś defekt z silnika. Może Sunset zbyt mocno cisnęła na początku wyścigu i jednostka napędowa się przegrzała. Scenariuszy może być wiele, natomiast jedno jest pewne, że Sunset nie ukończy tego wyścigu. Wielki pech dla kierowcy Jordana. Teraz wszystkie nadzieje w zespole są na Applejack, która idzie na punktowanej pozycji wciąż. Okrążenie numer 14. Już mamy prawie połowę wyścigu. Fluttershy broni się przed kierowcą Zaubera. Jedzie bardzo blisko jej rywal. To jest Juniper Montage. Będzie miała okazję do ataku. Bardzo szybko się zbliża do Fluttershy. Fluttershy bardzo agresywnie się broni przed kierowcą Zaubera, zjeżdżając po wewnętrznej. No i się ta defensywa opłaciła. Juniper straciła cenny czas do Fluttershy i będzie musiała ją teraz dogonić. Fluttershy bardzo odważnie ten manewr przeprowadziła. Jesteśmy już na okrążeniu 15. Mamy pierwsze zjazdy do boksu. Rainbow Dash wyjeżdża z pit stopu. 4. miejsce. Zobaczymy, na którym miejscu wyjedzie. Jednak 5. Jeszcze Sour Sweet. Tak, to jest Sour Sweet
wyprzedziła ją. Applejack też mamy w boksie, 7 miejsce. Jednak chyba jeszcze ją ktoś wyprzedzi, bo trochę jeszcze do wjazdu z boksu ma. I miałem rację. 8 miejsce po postoju w pitstopie. Sugarcoat wjechała przed nią, natomiast jeszcze będzie musiała zjechać do boksu, prawdopodobnie. Easy Mubo i Rarity na postoju również były. Rainbow Dash na 17 okrążeniu razem z Sour Sweet mamy teraz na ekranie. Będzie atak prawdopodobnie w zakręcie numer 1. To jest bardzo popularny sposób wśród kierowców, żeby tutaj atakować, ponieważ mamy długą prostą i właśnie widać, jak bardzo efektywny jest ten sposób atakowania tutaj i Rainbow Dash obejmuje drugą pozycję. Sour Sweet będzie musiała się postarać, żeby dogonić Rainbow Dash, który jest naprawdę w formie i mamy już okrążenie numer 18 i Modpie będzie dublować pierwszych kierowców, którzy zostali na torze. Jednych z pierwszych, bo jeszcze była Rarity z tyłu. Wyprzedziła bez problemu kierowcę zespołu Prost. Okrążenie numer 19 i Twilight wjeżdża bardzo szeroko, zablokowała przednie koła podczas dokomowania i Fluttershy jest bardzo blisko kierowcy Prosta. Zbliża się bardzo blisko, jest w cieniu aerodynamicznym kierowca British American Racing. Jest szansa, żeby Fluttershy skończyła wyścig w pierwszej dziesiątce. Jeżeli to się uda, to dla nowego zespołu w Formule 1 będzie to bardzo udany weekend wyścigowy. Fluttershy trochę straciła do Twilight Sparkle i musi się teraz bronić przed Sugarcoat z Minardi. Czy się to uda? Nie. Fluttershy obroniła się przed Sugarcoat, ale przez to, że musiała się tak mocno bronić, to dużo straciła do Twilight, ale Adagio będzie teraz atakować do zakrętu numer 3. Uj, bardzo blisko kontaktu było. Szeroko wyjechała Adagio, kierowca Williamsa, ale się ten manewr opłacił bez żadnego kontaktu. Gdyby kontakt był, to prawdopodobnie zostałaby ukarana kilkoma sekundami do końcowego czasu wyścigu. I mamy z powrotem Fluttershy i będzie atakować. Udaje się to, znowu blokuje Twilight koła. W końcu doigrała się swoich błędów. Okrążenie numer 25. 5 okrążeń do końca. Mamy teraz Pinkie Pie na 13 miejscu. Coś jest chyba problem z tempem u Pinkie Pie, skoro ciągle jedzie na 13 miejscu. Ma przed sobą o wiele wolniejszych kierowców. Apple Bloom, Minardi i któregoś z Williamsów. Bardzo dziwne zjawisko, ale teraz mamy ujęcie na to, jak Rainbow Dash będzie dublować Rarity. Prawdopodobnie Rainbow Dash już tego wyścigu nie wygra, ponieważ Modpie jechała bez postoju w boksie. Ale Rainbow Dash jeszcze próbuje odzyskać jak najwięcej czasu. Stara się jak najbardziej dogonić swoją rywalkę. Przedostatnie okrążenie wyścigu. I Pinkie Pie dalej za Apple Bloom z Arrowsa. Problemy z tempem u kierowcy Ferrari i za nimi nadciąga jeden z McLarenów. Jest to pewnie Modpie. Może namieszać w walce dubli lider wyścigu. I teraz Pinkie Pie może zaatakować Apple Bloom, ale chyba będzie za daleko. Ponad pół długości była za kierowcą Arrowsa. Więc ta sztuka się nie udała.
dużo straciła. Modpie zdublowała Pinkie Pie. Apple Bloom wykorzystała to, że Modpie namieszała w tempie Pinkie Pie i dojedzie na 12 miejscu, tak jak mamy pokazane na ostatnim okrążeniu. 2 zakręty zostały Modpie do przejechania. Przedostatni zakręt już przejechany i ostatni wiraż. Wyjeżdża na prostą startową i już jej nikt chyba tego nie zabierze, jest to wręcz pewne. Modpie wygrywa Grand Prix Australii 1999 Formuły 1 Equestria Girls. Świetny wyścig kierowcy McLarena, w świetne tempo. Ryzyko się opłaciło co do strategii bez postoju. Rainbow Dash na drugim miejscu, też świetny weekend dla tego kierowcy. Twilight 14, Easy Move 15, Rarity na 16 miejscu, Sour Sweet zamyka podium, za nią Octavia Melody. Dosłownie sekundy dzieliły od podium kierowcy McLarena. Applejack dojeżdża na 5. miejscu, czyli ten wyścig dla zespołu Jordan połowicznie się udał. Niestety Sunset nie dojechała przez awarię i Indigo Zap zamyka pierwszą szóstkę. Był to niesamowity wyścig była to niesamowita inauguracja sezonu. Zobaczmy wyniki. Pierwsza Modpie, druga Rainbow Dash, trzecia Sour Sweet, czwarta Octavia Melody, Applejack, Indigo Zap, Silver Spoon, Juniper Montage, Fluttershy 9 i Adagio na 10. miejscu zamyka pierwszą dziesiątkę. 11 Sugarcoat, 12 Apple Bloom, 13 zdublowana Pinkie Pie, na 14 Twilight Sparkle, Easy Mumbo 15, Rarity na 16 miejscu i Sunny Flare na 17 miejscu. I reszta to są kierowcy, którzy nie dojechali. Klasyfikacja generalna kierowców i konstruktorów. Wśród kierowców nic się nie zmieniło, ponieważ to jest dopiero pierwsza runda wyścigu, więc tak jak pierwsza szóstka dojechała, to taką mamy pozycję w 6 pozycjach. Klasyfikacja konstruktorów jest taka, że wygrywa na razie McLaren, drugi Benetton, trzecie Ferrari i na 4. miejscu Jordan. I dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego wyścigu i widzimy się na Grand Prix Brazylii na torze Interlagos w São Paulo.